Witamy w kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj będziemy recenzować SmartMe, tylko przez i, czyli nawilżacz ultradźwiękowy od SmartMe, firmy powiązanej z Xiaomi. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od pytania, po co jest nam w ogóle nawilżacz powietrza? Jeżeli mamy już oczyszczać powietrze, no to wszystko powinno być idealne, prawda? Nie do końca. Jeżeli macie oczyszczacze powietrza z nawilżaniem, to jest ok. Ale jeżeli macie same oczyszczacze powietrza, na przykład jak są od Xiaomi, no to one już go nie nawilżają. Pytanie jest, po co w ogóle nawilżacz powietrza? W moim mieszkaniu jest około 40% wilgotności powietrza, więc nie jest tak źle. Ale u niektórych moich znajomych jest nawet 20%. Dwa elementy, które mogą na to wpływać. Pierwszy, w okresie zimowym, to są grzejniki, które wysuszają nasze powietrze. Drugi, no to w okresie letnim też może być wysoka temperatura i powietrze się wysusza. W efekcie może być tak na przykład, że gdy się budzimy rano, czujemy suchość w gardle, czujemy ból gardła albo różne inne elementy, które są dla nas dosyć niewygodne. Nawilżacz powietrza sprawia, że powietrze w naszym mieszkaniu dochodzi do optymalnego poziomu 50-60% wilgotności. Jest nam o wiele lepiej. Musimy tylko pamiętać o tym, że są 3 rodzaje nawilżaczy. Pierwsze to są najbardziej popularne, a zarazem najstarsze nawilżacze parowe. Nawilżacze te działają w ten sposób, że wewnątrz urządzenia gotuje się para i ta para później uwalnia się górą. Największy minus tego rozwiązania jest taki, że zarówno para, jak i woda wewnątrz urządzenia są gorące. Przez to, jeżeli mamy dzieci albo zwierzęta, mogą się one oparzyć zarówno od pary, jak i od wody. Dlatego właśnie nie rekomendujemy tych produktów i radzimy, żeby wymienić je na nowsze modele. Drugi typ nawilżaczy to są nawilżacze ultradźwiękowe, tak jak ten tutaj. Te nawilżacze działają w ten sposób, że rozbijają cząsteczki wody i w ten sposób pojawia się nam taka mgiełka, która jest chłodna. Minusem tego typu rozwiązań jest to, że trzeba uważać na to, jaką wodę tutaj wlewamy. Nie może być to woda kranowa, bo wszystko to, co w niej się znajduje, będziemy wdychać. Musimy wlewać do nich wodę destylowaną, przez co jest to bardziej kłopotliwe, ale są to rozwiązania tańsze. Najdroższe, a zarazem najbezpieczniejsze są nawilżacze ewaporacyjne. Do nich możemy wlewać zarówno wodę destylowaną, jak i zwykłą wodę kranową i nie musimy się obawiać tego, że para, która się z nich wydostaje, jest ciepła. Jest ona tak samo chłodna jak para z nawilżaczy ultradźwiękowych. Więc ze swojej strony zawsze rekomendujemy właśnie nawilżacze ewaporacyjne. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać przy nawilżaczach ultradźwiękowych? Powinniśmy pamiętać o tym, żeby czyścić je regularnie. I mówię tutaj o czyszczeniu co 2-3 dni. Czyścimy zarówno korpus główny, w którym znajduje się woda, tak? Czyli wylewamy wszystko to, co jeszcze zostało i czyścimy go dosyć dokładnie, żeby nic, to co się tam znajduje, nie dostało się później do naszych płuc, oraz tą część tutaj dolną, w której zobaczycie wiele uszczelek, w których tak naprawdę może się wiele zanieczyszczeń dostać, więc bardzo dokładnie postarajcie się czyścić ten nawilżacz, bo tak jak mówię, to czego nie wyczyścicie, dostaje się bezpośrednio do waszych płuc i wtedy nawilżacz niekoniecznie wam pomaga. Więc jest to bardzo fajne urządzenie wtedy, kiedy o nie dbamy. Jak większość sprzętów Xiaomi, również ten nawilżacz ma połączenie z aplikacją Mi Home, więc jeżeli sparujemy go ze swoim kontem, możemy sterować większością z jego funkcji. To, co widzicie teraz obok mnie, to jest to, co ja widzę w swojej aplikacji, czyli mamy 43% wilgotności powietrza, mogłoby być trochę wyższe. Możemy włączyć nasz nawilżacz i teraz tak, mamy kilka rzeczy, którymi warto się zainteresować. Pierwsze to są tryby low, medium, high i humidity. Low, medium, high to jest siła nawilżania danego nawilżacza, więc w tym momencie nawilża on słabo, troszeczkę mocniej i najbardziej jak potrafi. Możemy też ustawić poziom humidity, czyli stwierdzić, że ma nawilżać do poziomu na przykład 50%. W tym momencie nawilżacz będzie starał się nawilżać powietrze tak, żeby było to 50% wilgotności powietrza. Poza tym możemy ustalić konkretne godziny, kiedy nawilżacz się włącza oraz wyłącza oraz pobawić się trochę tutaj, tak? Czyli wyłączyć sobie jego lampkę albo wyłączyć dźwięki, które cały czas słyszycie w tle. Jeżeli chodzi o stricte ustawienia nawilżacza, to tutaj nie ma żadnego szaleństwa. Mamy
nazwę, możliwość zaktualizowania, podzielenia się nim, czyli nic nadzwyczajnego. A jak to wygląda na co dzień? Powiem szczerze, że jestem średnio zadowolony. Nawilżacz bardzo często traci połączenie z aplikacją Michom i już musiałem kilka razy parować go ponownie, więc moim zdaniem powinien to być element trochę lepiej dopracowany. Mam nadzieję, że w drugiej wersji tego nawilżacza już mi się do tego przyłożyło i nie będzie takiej sytuacji, że będziemy tracić kontakt z naszym nawilżaczem. Przejdźmy zatem do podsumowania. Czy warto jest posiadać nawilżacz? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Zarówno podczas dnia, jak i rano, kiedy się budzę, czuję różnicę od kiedy pojawiły się nawilżacze w moim życiu. Jest powietrze wilgotniejsze, jest mimo wszystko łatwiej się trochę oddycha, więc to jest zdecydowany plus. Czy warto jest inwestować w nawilżacz ultradźwiękowy? Moim zdaniem lepiej jest trochę dopłacić i pokusić się na nawilżacz ewaporacyjny. Ten model, który tutaj widzicie, dostaniecie za około 350 zł. Nawilżacz ewaporacyjny to jest koszt około 450 zł, więc ta różnica to jest tak naprawdę 100 zł. A nie musicie na przykład pamiętać o tym, żeby dolewać tutaj wody destylowanej. Przy ewaporacyjnym możemy spokojnie lać wodę z kranu. Więc moim zdaniem zdecydowanie tak, ale dla nawilżaczy ewaporacyjnych ten egzemplarz jest ok. Jeżeli jednak mimo wszystko wolicie ultradźwiękowe, to SmartMe jest w porządku. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Serdecznie dziękuję za jego oglądanie. Zapraszam Was do polajkowania oraz subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia następnym razem.